Hej, z tej strony Sara. Dzisiaj przychodzę z kolejnym luźnym odcinkiem podcastowym. Szczerze, mam całą listę odcinków, tematów, o których bym chciała opowiedzieć, poruszyć i tak dalej. I przygotowywałam już jeden odcinek, ale w tym tygodniu czuję się tak jakoś fizycznie słaba. Już prawie zrezygnowałam z nagrywania podcastu w tym tygodniu, ale czuję, że jeżeli nagram taki luźny odcinek, zrobię taki raport z tygodnia, to czuję się na siłach i czuję się nawet chętna na coś takiego. Nie wiem dlaczego, czy jest jakieś przesilenie jesienne, bo nie tylko u mnie zauważyłam, ale więcej osób czuje się jakoś słabiej, czy to jeżeli chodzi o bóle głowy, czy o ogólnie takie osłabienie. Ja na przykład dzisiaj szłam na pocztę, powiedzmy, do punktu i dosłownie przewróciło mnie z nóg. I nie wiadomo skąd szłam prostą linią i dosłownie tak mi się zawróciło w głowie, że poczułam się, że nawet to jest jakby niebezpieczne, że jestem na ulicy. Zatrzymałam się, wzięłam parę głębokich wdechów, czuję się jakbym była niedotleniona. Może jest coś z ciśnieniem, ale tak przez cały tydzień czuję się dziwnie, więc mam nadzieję, że to przejdzie, ale też chciałabym opowiedzieć, ponieważ może też jak powiem o tym, to podciągnę się do odpowiedzialności. Planuję iść tutaj zrobić takie podstawowe badania. Myślę, że często unikamy tego tematu, przez to, że tak wiecie, dużo się dzieje w życiu i mamy tyle jakichś zmartwień, tyle rzeczy, to często nasze takie zdrowie schodzi na bok, czy to jakieś badania i chciałabym każdemu przypomnieć i też sobie i postanawiam, że w przyszłym tygodniu pójdę zrobić wszystkie podstawowe badania. Uważam, że często sami się diagnozujemy, wiecie, jakie to mamy braki, bierzemy jakiś magnez, żelazo, cynk, cokolwiek, a nie mamy żadnego takiego dowodu, tylko nam się wydaje, co powinniśmy robić. Czy wiecie, suplementujemy się, zmieniamy coś, ale nie wiemy tak do końca, o co chodzi. Ja teraz przez przeprowadzkę nie badałam nic przez rok, dlatego zamierzam iść do lekarza i zrobić wszystkie podstawowe badania, bo zdrowie jest najważniejsze. Mamy jedno ciało fizyczne, mamy jedną psychikę i naprawdę musimy zająć się tym, ponieważ nieważne ile robimy, co robimy, to bez tego nie ma nic. Dlatego chciałabym przypomnieć, zastanów się, kiedy ostatnio robiłeś jakieś badania. Może zachęcę, po prostu sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Lepiej sprawdzić wcześniej, niż gdy ciało się samo odezwie, później, po jakimś czasie. Ja ostatnio czuję się słabiej, muszę się przyznać. Nie wiem dlaczego, nie wiem, czy to jest przez stres, przez to, że tyle miesięcy jakby pracowałam i było dużo stresu wokół e-booka, czy też wiecie, sama przeprowadzka tutaj, jest bardzo dużo stresu takiego, nawet z miesiąca na miesiąc, czy sobie poradzę. Wiem, że z zewnątrz wszystko, wiecie, tak może wyglądać, że żyję sobie i spełniam marzenia, ale dorosłość i bycie niezależnym samemu finansowo jest trudne i wiąże się z tym wiele zmartwień i też jakby ja mam 21 lat, wydaje mi się, że tak wkroczyłam w dorosłość, jak miałam 19 lat powiedzmy, już byłam taka niezależna finansowo i myślę, że mało osób o tym mówi i wydaje mi się, że ja też tak zawsze myślę, że nie zostanę zrozumiana, że mało osób w moim wieku jest, wiecie, tak w pełni niezależnym, czy musi być w pełni niezależnym finansowo i ile wiąże się z tym stresu, lęku i tak dalej. Od dłuższego czasu zaczęłam się zajmować stresem i mam już takie sprawdzone taktyki, nawyki, które robię i sobie potrafię radzić z tym stresem. Kiedyś było bardzo źle, kiedyś bardzo panikowałam w głowie, a teraz potrafię się uspokoić i mam jakieś takie rzeczy, do których się kieruję. Na przykład zaczęłam więcej czytać, staram się mniej korzystać z telefonu, staram się nie oglądać telefonu rano, ale jest to problem, ponieważ to jest moja praca i ciężko mi jest, wiecie, zrobić sobie godzinę bez patrzenia na telefon, jak później na przykład nie mam czasu i tak dalej, czy w Polsce jest dzień, więc powinnam odpisywać na maile i sprawdzać, ale nie chcę was tutaj jakby tym obarczać, po prostu muszę sobie z tym poradzić i już jest o wiele lepiej niż na przykład jak zaczynałam i byłam bardzo przytłoczona wszystkim, znikałam, nie odpisywałam na maile, więc z czasem jakby wszystkiego się nauczyłam i czuję, że radzę sobie i też posiadanie swojego biznesu, rozliczanie się, wiecie, podatki i tak dalej, ale ja też mam jakieś tam swoje problemy zdrowotne, o których nie mówię tutaj, bo wydaje mi się, że jeżeli sama nie wiem, o co chodzi, czy co się dzieje, to nie czuję się na tyle silna czy odważna, żeby o tym mówić. Może kiedyś powiem, teraz właśnie zrobię badania i one może też wiele mi wytłumaczą. Czuję się właśnie ostatnio jakoś taka słabsza. Miałam też przerwę i na przykład nie trenowałam przez prawie 2 miesiące, bo czułam, że mój organizm potrzebuje jakiegoś takiego resetu, odpoczynku. Czułam się bardzo przemęczona, ale nie wiem. W przyszłym tygodniu zrobię badania, więc zrobię wam update, może się czegoś dowiem i chcę przypomnieć każdemu, że zdrowie jest najważniejsze i żeby nie omijać tego
tego tematu i zrobić te badania raz w roku, raz na pół roku, zrobić konsultacje z lekarzem, może trzeba coś suplementować, magnez, cynk, cokolwiek, zrobić jakieś zmiany w diecie, w sposobie życia. Stres ma taki ogromny wpływ na nasze zdrowie i psychiczne, i fizyczne, więc warto się dowiedzieć, doedukować. Mamy tylko siebie i nikt się tym nie zajmie za nas, zwłaszcza jak się jest dorosłym. Mam nadzieję, że kogoś to zainspiruje i popchnie, żeby zrobić termin i pójść do lekarza, po prostu sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Zapisałam sobie też parę tematów, o których chciałabym opowiedzieć, które się wydarzyły, czy jakieś przemyślenia, jakie miałam w tym tygodniu. Wydaje mi się, że wczoraj wyszła płyta od Troye Sivan i chcę poświęcić mu 1 minutę. Jeżeli nie wiesz, kogo obserwować, albo potrzebujesz zobaczyć takiego anioła, ponieważ on dosłownie jest takim aniołkiem na ziemi, takim promyczkiem. Troye Sivan wydał teraz właśnie album. Ja jestem w nim zakochana. Odkąd go zobaczyłam w social mediach i później też jest w serialu The Idol, jego energia i to, jaki on jest, jak on wyraża siebie, jaki jest taki wolny, kochany, skromny, normalny, ale jakby przepiękny, pewny siebie ze swoją seksualnością. Jest niesamowicie inspirujące i jak ja na niego patrzę, cokolwiek, wywiady, jego TikToki, cokolwiek, mi się pojawia zawsze uśmiech na twarzy i jestem w nim po prostu zakochana. Uważam, że jest niesamowity. Jego muzyka przynosi mi tyle szczęścia i radości i bardzo mnie inspirują. Jest wiele takich osób, celebrytów, którzy mają to coś, czego inne osoby nie mają. Wydaje mi się, że takie coś ma Addison Rae, Bella Hadid. Mam parę jakichś takich osób, Noah Beck i zdaję sobie sprawę też, że social media to nie jest prawdziwy świat. Wiecie, nie wiem, jakie te osoby są w realnym świecie. Zastanawiałam się na tym bardziej, jakby nie umiem sobie tego wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Po prostu jak patrzę na nich, to oni tak przypominają mi, czy tak powodują, że bardziej jestem uważna. Wydaje mi się, że oni bardzo szerzą miłość i może w taki nieświadomy sposób. To po prostu jacy oni są. Prawdopodobnie to, jak oni się traktują, jak oni na siebie patrzą, to jest takie inspirujące i jest tam miłość w tym, po prostu w tym, jacy oni są. Ale nie wiem, czy też za bardzo tego nie analizuję, bo nie są to wszystkie osoby, które są celebrytami, tylko niektóre. Nie wiem, Addison Rae czy Bella Hadid, one jak na nie tak patrzę, to one mi przypominają o tym, żeby wrócić do natury, do mindfulness, do bycia sobą, do bycia pewnym siebie, do bycia taką autentyczną wersją siebie. Chociaż wiem, że to są social media. Mam takie przeczucie, więc możecie mi dać znać, czy tylko mi się tak wydaje z niektórymi osobami, czy może też macie takie osoby, które sprawiają, że chcecie być lepszymi wersjami siebie, takimi bardziej autentycznymi. Następnie w tym tygodniu mam do polecenia film na jesienne wieczory albo po prostu, idzie jesień. Film Deep Water z Ben Affleck i gra tam też Jacob Elordi w reżyserii Sam Levinson, który stworzył Euforię oraz The Idol. Jeżeli ktoś zna film Gone Girl, to jest jeden z moich ulubionych filmów, który zobaczyłam kilka razy, kilkanaście razy. Ja mam obsesję na punkcie, jeżeli coś mi się spodoba, to ja to będę oglądała w kółko, w kółko, w kółko. I tak jest z filmami, serialami. Jakby Sukcesy zobaczyłam 12 razy. I to nie jest problem, bo na przykład znam osoby, które zobaczyły The Office po 12, 15 razy. I jeżeli coś ci sprawia przyjemność, to czemu nie? To przynosi dużo komfortu, wiesz, co się wydarzy, tyle. Nie muszę wdrążać się, nie jakby analizować, więc Gone Girl to jest jeden z filmów, które zobaczyłam już dużo razy i ten film, w nim również gra Ben Affleck, jakby w obu tych filmach. Są to bardziej thrillery, jest to dramat, psychologiczny thriller i chciałabym wam przeczytać, o czym on jest. Film nazywa się Głęboka woda, 2022 rok. Zamożny mężczyzna, który pozwala żonie mieć romanse, aby uniknąć rozwodu, staje się głównym podejrzanym o zniknięcie jej kochanków. Więc ja chyba nie chcę zdradzać. Jeżeli ktoś oglądał Gone Girl, to jest bardzo podobny vibe. Jak teraz patrzę, to nie ma na Filmwebie za najlepszych ocen, ale jeżeli ktoś oglądał Gone Girl, to będzie film dla ciebie. Zobaczyłam go na Hulu, ale nie wiem, gdzie jest dostępny. Polecajka. Następnie wracając do stresu, balansu, odpoczynku, chciałam opowiedzieć coś, co sobie wprowadziłam już od dłuższego czasu i przy czym dalej stoję i dalej mi pomaga. Czasami nie jest to każda niedziela, bo wiadomo, że czasami muszę pracować albo mam zadanie domowe, większy natłok pracy, ale jak tak popatrzę z perspektywy czasu, ponieważ zaczęłam to robić od paru miesięcy, już przed wakacjami to robiłam, że niedzielę mam dla siebie. Niedziela to jest dzień bez social mediów, gdzie też niektóre niedziele były social mediami, bo niektóre niedziele, jak na przykład miałam czas, gdzie się czułam bardziej depressed, to wtedy jakby ciężej mi jest
jest postawić sobie tą granicę, że social media nie, jakby wtedy oglądam jakiegoś YouTube'a albo wiecie, scrolluję TikToka, czasami potrzebujemy jakichś rozkojarzeń, ale tak z perspektywy właśnie czasu to niedzielę robię dla siebie, że piątek, sobota staram się zrobić wszystko, co mam do zrobienia na poniedziałek, czy jakby pod koniec tego tygodnia, żeby niedzielę mieć wolną dla siebie. I w niedzielę nie korzystam ze social mediów, nie robię żadnych planów. Czasami spotykam się z kimś, ponieważ jest to jednak weekend i w ciągu tygodnia nie mam zbytnio czasu, jest ciężej, żeby się spotkać, więc w niedzielę czasami spotykam się z kimś, ale tak to nie robię sobie żadnych planów. Niedziela w moim kalendarzu jest pusta, nie ma tam nic zaplanowanego, jest tylko dzień dla mnie i robię w niedzielę cokolwiek chcę. Cokolwiek, gdy wstanę z łóżka i mam na to ochotę, typu mam ochotę, żeby iść sobie na kawę i na spacer, albo mam ochotę, żeby pojechać gdzieś. Poczytam teraz książkę, później się zbiorę, zrobię makijaż, ubiorę się i pojedę do jakiegoś parku, cokolwiek. Jest to jeden dzień, gdzie dosłownie chcę się nudzić. Chcę sobie zrobić taką przestrzeń na nudę. Myślę, że osoby, które prowadzą taki szybki styl życia, czy dużo się dzieje, jest praca, szkoła, to zrozumieją, że często da się złapać na tym, że nie ma się chwili dla siebie, albo jest się mniej uważnym, albo wiecie, tak jest się jakimś rozkojarzonym, nie jest się połączonym ze sobą, tylko działa się tak automatycznie. I te takie wolne niedziele od wszystkiego bardzo dużo mi dały. Ja najlepiej się czuję tak ogólnie sama z sobą, jak jestem obecna i jestem taka połączona ze sobą. Wtedy jestem bardziej wyrozumiała, nie przejmuję się czymś, tylko potrafię na coś popatrzeć, wiecie, z szerszej perspektywy, zastanowić się, dlaczego tak myślę, dlaczego się tak czuję, doszukać się, co za tym wszystkim stoi. Niedziela się stała właśnie takim moim dniem uważności i takiego totalnego chillu. Na przykład w zeszłą niedzielę miałam dużo pracy, ale pojechałam sobie do kawiarni i pisałam esej. Później poszłam do parku, kupiłam sobie kanapkę, położyłam się na trawie, poczytałam książkę, poobserwowałam ludzi w parku. Były jakieś takie różne, wiecie, małe interakcje z ludźmi, bo na przykład palma, jeden jakby liść z palmy spadł na sam dół z takiej wysokiej palmy, a tam ludzie siedzieli i to było całkiem niebezpieczne. I wiecie, takie małe interakcje na co dzień z obcymi też bardzo dużo dają, że czujesz się, że wszyscy razem jesteśmy i funkcjonujemy na tym świecie. Odpuszczenie wszystkiego, nie myślenie, co trzeba zrobić w przyszłym tygodniu, nie zamartwianie się czymś, tylko właśnie takie odpuszczanie. Jak sobie postanowiłam, że niedziela jest takim moim dniem, dla ciebie na przykład może to być inny dzień w tygodniu, może to być piątek, sobota, cokolwiek, ale ta niedziela dla mnie jest taka święta. Taka, że ja i też wszyscy wiedzą wokół, że niedziela jest takim moim dniem świętym, że to jest mój czas, gdzie ja się łączę ze sobą, gdzie nudzę się, gdzie robię same takie przyjemne rzeczy. Ja też to będę zawsze powtarzała, że jak ja się nudzę, to zawsze mam najlepsze pomysły. Po prostu w życiu musimy mieć nudę, bo wtedy rozwiązujemy jakieś problemy, czy wtedy pojawiają się jakieś pomysły, co chcemy zrobić, wyjaśniają nam się jakieś sprawy w głowie. Naprawdę taki jeden dzień dla siebie, albo nawet jakieś takie okienko, że od tej do tej godziny nudzę się, czy robię jakieś rzeczy fajne dla siebie. Bardzo można dużo na tym zyskać w takim zabieganym świecie. Następny taki nawyk, który pozostał ze mną. Jeżeli ktoś obserwuje mnie na TikToku, to wie, że przez cały sierpień pisałam w dzienniku codziennie 2 strony. Patrzę właśnie na mój dziennik. Mam taki zeszyt, nie wiem, chyba to nie jest A5 ani A4. Czy to jest A3? Nie mam pojęcia. Zaczęłam znowu pisać, ponieważ natrafiłam na książkę Droga Artysty. Zawsze polecam tą książkę. Jest to jedna z lepszych książek, które mi się bardzo pokryły z terapią. Trafiłam na tą książkę w odpowiednim czasie. To jest taki 12-tygodniowy program do odkrywania jakby swojej kreatywności. Jeżeli ktoś pracuje kreatywnie, jest artystą, a ja uważam, że każdy jest artystą w swoim życiu, bo wszystko my tworzymy naszą rzeczywistość, wiecie, nasze myśli, nasze wierzenia, więc ta książka jakby bardzo dużo mi dała i tam jest taki duży nacisk na pisanie, że jeżeli piszemy, to potrafimy złapać kontrolę, czy być bardziej świadomi swoich nieświadomych myśli, a wiadomo, że nasze jakieś wierzenia, to jak działamy, to jest wszystko w naszej podświadomości i wszystko to się wiąże na przykład z tego, co nam mówiono, gdy byliśmy mali, to co czytamy, to co oglądamy. Jeżeli nie kwestionujemy tych rzeczy, czy po prostu wierzymy w coś, bo tak jest i uznajemy coś za prawdę, to czy na pewno jakby żyjemy w zgodzie z sobą, jakby warto jest kwestionować jakieś rzeczy, więc to takie pisanie i znowu takie przypomnienie sobie, że fajnie jest mieć taką, może nie kontrolę, właśnie nie lubię
tego słowa kontrola, ale nie wiem, jak to inaczej ująć, bo uważam, że w życiu nie mamy kontroli, jakby mamy kontrolę i nie mamy. Mamy kontrolę nad naszą taką najbliższą przyszłością i teraźniejszością, typu co teraz zrobimy, albo co zrobimy jutro, za 2 dni, albo jak będzie wyglądać trochę, nie wiem, nasza sytuacja w życiu za miesiąc, za 2, ale tak na dłuższą metę, to jakby nie mamy kontroli nad tym, jak się potoczy nasze życie, ponieważ jest tyle wydarzeń, że nigdy nie przewidzimy, jak się nasze życie potoczy tak w pełni, więc nie mamy tej takiej kontroli, ale tak tu i teraz, żeby mieć kontrolę nad swoimi myślami, to właśnie pisanie jest najlepsze. Zaczęłam pisać na początku sierpnia. Teraz jest październik, piszę codziennie rano, po południu. Jakby nie trzymam się już rana, chociaż staram się, też w zależności jak się nie czuję, jak mam dużo pracy, to często mi to umyka. Czasami to też nie są 2 strony, a 1, ale jak mam dziennik taki poświęcony pisaniu i jest on cały czas pod moim okiem i też wszędzie z nim chodzę, to zauważyłam, że już sama tak automatycznie za niego chwytam, jak nie wiem, co się dzieje, albo coś jest nie tak i nie wiem do końca dlaczego, na przykład przytłoczona, zestresowana, to siadam, piszę i bardzo jakby niesamowicie mi to pomaga i chciałam się podzielić i wiem, że pisanie jest trochę męczące na początku, ale jak zrobisz sobie takie postanowienie, wyzwanie, 2 tygodnie pisania, codziennie 2 stron, albo miesiąc pisania 2 stron, to naprawdę później się to trochę zmienia w taką zabawę, wiecie, takie trochę odhaczanie tego pisania i wchodzi w to w taki nawyk i później też warto nie być jakimś takim za surowym dla siebie, że trzeba codziennie pisać, bo jeżeli pominiesz 1-2 dni, to nic, możesz wrócić, napisz pół strony, 1 stronę i tak to jest lepiej niż nic, bo to jest czas, który poświęcasz dla siebie, na siebie, co i tak już jest super. Oraz też co zaczęłam sobie robić, to na początku tygodnia właśnie w tym zeszycie, ponieważ mam go zawsze, robię sobie tabelkę. Poniedziałek, wtorek, wiecie, do niedzieli i zapisuję sobie tak mniej więcej, co muszę zrobić każdego dnia. Kiedy mam szkołę, kiedy dodaję filmy, jeżeli chodzi o jakieś takie planowanie, to ja mam swój kalendarz, ale on jest taki grubszy i on zawsze tutaj jest na moim biurku i nigdzie nie chodzę z nim i też sobie w nim planuję jakoś tam dni, nie jakoś tak, wiecie, co będę robiła dokładnie o której godzinie, ale mniej więcej, żeby wiedzieć, ale w tym moim dzienniku zaczęłam sobie tak planować też takie drobniejsze rzeczy, że sobie na przykład zapisuję jakąś formę odpoczynku. Ja jestem osobą, która mogłaby zawsze cały czas pracować i to jest coś, nad czym ja pracuję, żeby pozwalać sobie na odpoczynek. To się wszystko jakby bierze z dzieciństwa i to jak nas, wiecie, tyrano. Więc ja muszę sobie zapisywać formy odpoczynku codziennie. Trochę jak takie dziecko i wiem, że może parę osób, czy dużo osób nie zrozumie tego, jak można nie odpoczywać, ale ja naprawdę muszę sobie przypominać, żeby odpoczywać i wydaje mi się, że przez to, że też, wiecie, pracuję dla siebie i lubię to, co robię, to mogłabym cały czas pracować, ale próbowałam tak robić i nie jest to sustainable, nie jest to zrównoważony sposób na pracę, ponieważ wypalałam się, więc ja muszę odpoczywać i muszę się nudzić i tak musi być balans w tym życiu, musi być czas na znajomych, na odpoczynek, na przyjemności i tak dalej. Więc sobie w tym moim dzienniku tak też robię rozpiskę i tam zapisuję może większe jakieś takie pierdoły, typu jaki film zobaczę wieczorem, albo gdzie wyjdę, do jakiej restauracji. Zaczęłam sobie zapisywać też na początku tygodnia moje goals, na czym mi zależy, na czym się skupiam w danym tygodniu i często to jest takie intuicyjne, po prostu patrzę, co w zeszłym tygodniu było, co jakby na przykład nie jestem zadowolona, coś, co zrobiłam, czy jak siebie traktowałam i ostatnio mogę się podzielić, że sobie zapisuję na początku tygodnia, żeby odpisywać na wiadomości od razu po otrzymaniu ich. Myślę, że już właśnie pracuję nad tym i się to zmienia, ale gdy ja dostawałam jakieś wiadomości, to ja potrafiłam nie odpisywać przez 2-3 godziny, wiedząc, że ktoś do mnie napisał i prawdopodobnie czeka na moją odpowiedź. Zastanawiając się nad tym bardziej, to myślę, że to ma jakby zawsze wiadomości mnie przytłaczają, bo jednak dostaję dużo wiadomości i później tak zupełnie się odcinam od wszystkiego, bo po prostu wszystko mnie przytłacza. Ale teraz musiałam też bardziej trochę pozmieniać w swojej głowie, że jednak telefon i wiadomości to jest taka nasza rzeczywistość, że to jest jakiś sposób, w który się komunikujemy. Jeżeli ja chcę mieć dobre relacje z innymi, to ja muszę odpisywać na te wiadomości, muszę być dostępna, muszę pisać pierwsza, muszę się interesować, że no niestety żyjemy w takim świecie, że często nie mamy, zwłaszcza jakby tutaj ja po przeprowadzce, czy myślę, że ogólnie jak się mieszka, wiecie, na odległość z kimś, ze znajomymi, a chce się utrzymywać kontakt, to jest jakby jedyny sposób na taki codzienny kontakt, na bycie, wiecie, w połączeniu. Dlatego sobie zapisuję, żeby od razu odpisywać na wiadomości, nie czekać, nie, że odpiszę później, tylko
dostaję wiadomość, widzę ją, to odpisuję i tyle. I szczerze, życie stało się o wiele łatwiejsze, ponieważ jeżeli dostałam wiadomość i nie odpisywałam, to i tak w mojej głowie dalej to się działo, że muszę odpisać tej osobie, albo co odpisać tej osobie. A tak dostaję wiadomość i od razu odpisuję. I czuję się, że to jest taki duży krok w dorosłość, że przestałam unikać wielu rzeczy i że jestem o wiele lepsza w komunikacji. To jest coś, nad czym właśnie pracuję, jeżeli chodzi o komunikację. Uważam, że komunikacja to jest najważniejsza rzecz na świecie. Nawet jeżeli coś nam się, nie podoba, coś nas wkurzy, to lepiej mówić niż być cicho i udawać, że wszystko jest w porządku. Jak dostanę od kogokolwiek wiadomość, cokolwiek, to odpisuję od razu i idę dalej z moim życiem. I to jest dobry nawyk, żeby mieć. Wiadomo, że czasami nie ma czasu, można odpisać później, ale ja jako osoba unikająca, powiedzmy, czy trochę mniej obecna, ale ja w moim życiu nie uznaję coś takiego jak nie mam czasu, bo jeżeli nam na czymś zależy, to zawsze znajdziemy czas na to. Dlatego mówienie komuś, że na przykład nie miało się czasu, żeby odpisać, to jest od razu takie, nie miałem czasu, żeby tobie odpisać. Nie chciałem, nie było dla mnie to ważne, żeby tobie odpisać. Dlatego musiałam sobie pozmieniać w mojej głowie, co jest dla mnie ważne, jakie mam wartości. Jeżeli zależy nam, żeby mieć wokół siebie bliskie, kochające, wspierające dobre relacje, to wymaga też od nas pracy. Więc chciałam się podzielić. Mnie bardzo zawsze to frustrowało, że relacje wyglądają w taki sposób, że to jest przez telefon, że to jest, pisanie. I ciężko mi było, czy sobie tak usprawiedliwiałam, że mam z kimś na przykład gorsze relacje, bo jest to na odległość, ale teraz wiem, że da się postarać, jeżeli zależy nam na kimś i czy na odległość kontakt, czy nie, to zawsze za tym telefonem ta osoba jest prawdziwą, realną osobą, więc czy jest blisko, czy na odległość, powinniśmy zawsze tak samo traktować. Kolejny temat, który chciałam poruszyć, to ostatnio też zaczęłam bardziej pracować nad pewnością siebie i wiem, że zaszła u mnie duża zmiana, że stałam się bardziej pewniejsza siebie przez to, co robię, przez to, co udało mi się w cudzysłowie osiągnąć i przez to, że spełniłam wszystkie swoje marzenia. To wpływa bardzo na poczucie wartości i też to, jaką osobą się staje, czy przez terapię, czy przez taki naturalny rozwój swój, przez dojrzewanie. Jestem dumna z tego, kim jestem w porównaniu do tego, jak było kiedyś, to jak myślę, to jak mówię do siebie, to jak jestem bardziej świadoma jakichś moich myśli czy zachowań i rozwijam się i nie czuję się jak takie zero, gdzie przez całe moje życie czułam się jak mniej niż zero, że nikogo nie obchodzę, że jestem głupia, mało interesująca, mała, nudna. Te wszystkie jakieś wierzenia znikają. Wiadomo, że to nie jest, że zniknęło, koniec problemu, bo takie odkręcanie trochę zajmuje, zwłaszcza jeżeli na przykład poznaję jakieś osoby, które sprawiają, że się tak czuję, które na przykład nie biorą mnie na poważnie, które mi mówią jakieś rzeczy. Po prostu osoby, które mnie źle traktują i myślę, że w moim życiu miałam wiele takich osób, które mnie źle traktowały, nie traktowały mnie na poważnie, czy nie dawały mi tego, czego potrzebowałam, czy na to, co zasługiwałam, nie dostawałam takiej miłości, na jaką zasługiwałam, czy traktowanie. Dlatego odkręcanie tego trochę zajmuje, ale ostatnio zaczęłam pracować tak nad swoją pewnością siebie, że jak wychodzę do ludzi, czy jak wychodzę na pierwszą randkę, wychodzę na imprezę oraz też jak piszę sobie w moim dzienniku, to na końcu staram się napisać, za co jestem wdzięczna i staram się też tak poruszyć trochę o sobie, o swoim rozwoju, co ja lubię w sobie. Myślę, że często my jesteśmy tak bardzo krytyczni do siebie i potrafimy sobie nagadać i potrafimy być mega negatywni w stosunku do siebie, a często zapominamy o tym, kim już jesteśmy, co nam udało się przezwyciężyć, jaka jest nasza wartość, nasze dobre cechy. My po prostu żyjąc, będąc człowiekiem, zasługujemy na szacunek od siebie czy od innych. Dlatego właśnie zaczęłam tak pracować nad pewnością, żeby przypominać sobie o tym, jaką przeszłam już drogę i też takie definiowanie siebie przez siebie, a nie pozwalanie na to, żeby ktoś inny cię definiował. Ja z tym zawsze miałam problem, że słyszałam, kim ja jestem, albo jakieś takie podsumowania i też w moim najbliższym otoczeniu często słyszałam na przykład jakiś sposób myślenia jest dobry albo zły, ktoś mi mówił, co ja robię źle, co niedobrze i teraz od pewnego czasu odcięłam się od tego i czuję się o wiele wolniejsza i zaczęłam też bardziej definiować siebie, czyli patrzę na swoje akcje. Ogólnie mam jakieś wierzenia typu jestem mało interesująca, to później popatrzę tak racjonalnie
na moje akcje. Dowód na to, że jestem mało interesująca. Czy ktoś mi powiedział, że jestem mało interesująca? No nie. Czy są jakieś rzeczy, które są we mnie interesujące, jeżeli z kimś rozmawiam? No tak, często się pojawiają. Często osoby są zainteresowane tym, że przeprowadziłam się tutaj, często są zainteresowane moją działalnością, są zainteresowane tym, że gotuję, tym, że piekę, są zainteresowane tym, co oglądam, jakie seriale, jakie filmy, co przeżyłam, co zobaczyłam o moich podróżach, czyli wszystkie jakby dowody zbierają się na to, że jestem osobą interesującą, że osoby jak mnie poznają, to są zainteresowane mną. I myślę, że to jest takie normalne. My ludzie jesteśmy zainteresowani innymi ludźmi. I to, wiecie, nie musi być w jakiś taki nadprzeciętny sposób. Więc wszystkie takie dowody, po prostu, gdy spotykam ludzi w prawdziwym świecie i rozmawiamy, dostaję taki feedback z zewnątrz, że osoby są zainteresowane mną. Więc dlaczego bym miała mieć takie wierzenie, że jestem mało interesująca? Więc staram się tak pracować nad tymi moimi wierzeniami i tak zbierać sobie dowody i właśnie pracować nad pewnością siebie i definiować siebie, kim ja jestem, kim chcę ja być. I jeżeli nie mam jakichś takich wyraźnych dowodów na to, kim chcę się stać, czy jaką chcę mieć cechę, czy cokolwiek, to patrzę, co mogę robić, żeby mieć ten taki dowód na to. Myślę, że właśnie od dłuższego czasu bardzo chcę połączyć się z tą taką moją artystyczną stroną. Chcę bardzo tworzyć filmy, które już będą czymś więcej niż tylko vlogami, a zawsze blokuję się i mam takie, że mam jakieś pomysły, ale nie ma na to czasu, albo że to nie, albo ktoś już to zrobił. Nie chodzi mi na YouTubie o, wiecie, wyzwanie czy challenge. Ja bardzo chcę iść w stronę nagrywania filmów krótkometrażowych, czy później jakichś reklam, jakichś teledysków, iść bardziej w te artystyczne rzeczy, a tak sama się blokuję przed tym, bo sobie mówię, że na przykład nie mam talentu, nie jestem zbyt dobra w edytowaniu, nie jestem dobra w nagrywaniu, nie te kadry, nie jestem zbyt artystyczna, że jakby to nie jest moja działka, że są lepsze do tego osoby i sobie tak mówię, a nie mam na to dowodów i tak sobie umniejszam i tak podcinam nogi na start i staram się też z tym pracować, ale jest to trudne. Czasami wchodzę w takie flow, gdzie naprawdę mam jakieś takie wizje kreatywne, jakie chcę stworzyć filmy, a później jednak przychodzą takie głosy, że nie, że na przykład nie jesteś uzdolniona, nie jesteś kreatywna, nie masz takiego talentu artystycznego, ponieważ na to mam jakieś dowody. Moje rodzeństwo, moja siostra, mój brat są bardzo uzdolnieni kreatywnie. Moja siostra gra na fortepianie, mój brat również grał na pianinie. Mój brat ma słuch absolutny, moja siostra ma prawie słuch absolutny. Oboje potrafią przepięknie malować, przepięknie rysować. I ja zawsze byłam tą osobą w rodzinie, która nie ma tych zdolności takich, wiecie, do malowania, do grania. Mnie nie przyjęto do szkoły muzycznej. Tańczyłam taniec towarzyski, ale to bardziej było takie, wiecie, powiązane ze wytrenowaniem, ze sportem. Tańcząc, porównując się do innych, czułam, że nie mam talentu do tańca. Ja nie wiem, dlaczego ja tańczyłam przez tyle lat. Ja byłam jak kłoda, czułam się tak niewygodnie i jakby było mi tak niewygodnie i czułam się tak niedobrze tańcząc, bo po prostu to było coś zupełnie nie dla mnie. I jakby nauczyło mnie to dużo. Wyciągnęłam z tego tyle jakby dyscypliny i odpowiedzialności i wiecie, takiej dyscypliny sportowej, która jest fajna na życie, ale to w ogóle zupełnie nie czułam, że jestem utalentowana w porównaniu do innych dziewczyn, które, wiecie, osiągały sukcesy i były takimi po prostu gwiazdami, a ja byłam taka bardzo zamknięta w sobie i niekomfortowo się czułam w tym, więc nadal mam takie wierzenie, że ja jednak nie jestem uzdolniona artystycznie, a to, co chcę robić, jest bardzo powiązane z tym. I tak myślę, że sama dalej się blokuję i dalej czuję się, że jestem zdefiniowana przez kogoś innego i staram się wrócić do siebie i powiedzieć, że Sara, ty możesz stwierdzić, jaka jesteś i rób to, co kochasz, jeżeli czujesz, że to lubisz robić. Z czasem będzie lepiej i pozwól sobie na to i zaufaj sobie, że to jest to, jeżeli chcesz. Praca nad przekonaniami i wierzeniami jest fajna, ponieważ często właśnie wierzymy w coś, co nie jest nasze i my możemy definiować swoją przyszłość i siebie. O tym chciałam właśnie też powiedzieć. A na sam koniec chciałabym opowiedzieć o tym, co poruszyłam w tym tygodniu na terapii, co uważam, że jest dosyć ciekawe. Ja zawsze miałam duży strach przed konfrontacją. I jeżeli chodzi o to, jak się z kimś nie zgadzam, jeżeli ktoś ma odmienne zdanie, albo jeżeli ktoś mi coś powie i mnie to zaboli, albo wkurzy, to ja tego nie mówię tej osobie, tylko ja to biorę do siebie. I jest jakby dużo strachu przed taką konfrontacją, przed tym, że jak coś powiem, to zostanę ja zaatakowana. Mogę powiedzieć z terapii, jeżeli chodzi o coś takiego, na przykład jeżeli boisz się konfrontacji, boisz się powiedzieć, że coś cię zabolało albo coś cię zezłościło, to zapytaj się dlaczego. Jakie masz skojarzenia z tym? Co się stanie, jeżeli coś powiesz? Więc ja, pierwsze takie jest moje skojarzenia na takim nieświadomym
świadomym polu, żeby nie myśleć za dużo. Jakby moje pierwsze skojarzenie było to, że właśnie zostanę zaatakowana, że ktoś mi powie, że okej, a ty robisz to i to źle, albo ty zrobiłaś to i to na mnie wpłynęło, ja się gorzej poczułam, czy to mnie obraziło. Później mi się kojarzy z taki gaslighting, że nie, że wymyślasz, że tak się nie czujesz, nie zrozumiałaś mnie, to nie były moje intencje, nie przesadzaj. Z następnych rzeczy to było, że kogoś zasmucę albo kogoś urażę, jak powiem, że coś mnie zabolało, to, że będzie takie odwrócenie, że ja jestem najgorsza, najgorszy, to wszystko moja wina, najlepiej, żebym się nie odzywała, nie odzywał. Więc dużo takiego strachu narodziło się u mnie właśnie przy tych konfrontacjach, że nie mówię, jak się czuję, jak mnie coś zaboli, ktoś coś mi powie i mnie zaboli. I to też powtarza się u mnie w związkach romantycznych, że ja w związku staram się być idealna i wiecie, nie narzekać, nie mówić, jak mnie coś denerwuje, nie mówić, jak coś mnie zaboli i później ja wiem, że to ja jestem częścią tego problemu, bo to ja nie mówię, ja jakby nie pokazuję takiego realnego obrazka mnie. Jakby już się to zmieniło, bo w ostatnim związku to byłam długo temu, a to odkryłam jakoś właśnie na początku tego roku, że taka jestem w związkach i też będąc w związku zobaczyłam, że taka jestem i później mogłam to przerobić na terapii. Więc wydaje mi się, że teraz jakby w relacjach i gdybym była w kolejnym związku, jakby już byłoby zupełnie inaczej, ale wiem, że nadal się to będzie zdarzało, że właśnie się nie konfrontuję. I kolejna rzecz, której się przyglądam, to jest też takie tłumienie agresji, że właśnie jeżeli ktoś mnie zdenerwuje, coś mi powie i mnie to wkurzy, to ja to tak tłumię w sobie, czy od razu racjonalizuję, że nie ma sensu, żeby się wkurzać, czy nie ma sensu, żeby o tym mówić, bo po co, nie ma żadnego rozwiązania. Opowiem na przykładzie, bo będzie najłatwiej. Osoba mówi, że zakończy związek, a nie robi tego. I to budzi we mnie dużą frustrację. I tak, jakie są rozwiązania na to? Nie ma zbytnio rozwiązania, ponieważ nie mamy kontroli nad kimś. Jeżeli ktoś nie zakończy relacji, to nie da się zmusić, nie da się powiedzieć, ta osoba nie zakończy relacji z kimś przez ciebie, przez to, że ciebie to denerwuje. Każdy musi zakończyć relację w swoim czasie, kropka. Więc ja, będąc na przykład w takiej sytuacji, pierwsze co by się u mnie pojawiło, że to jakby to nie ma sensu, żeby o tym mówić, bo jakby nie da się z tym nic zrobić. Bardzo racjonalizuję, że ta osoba sama musi zakończyć ten związek. To, że ja powiem, że jestem wkurzona, nic nie da. I opowiedziałam o jakiejś takiej sytuacji mojej terapeutce, że jakby ja nie mówię, nie wyrażam tej swojej frustracji, złości na kogoś, że ktoś tkwi w czymś na przykład, bo nie widzę rozwiązania, bo wiem, że każdy musi w swoim czasie to zrobić, że to nie jest, wiecie, takie proste, żeby z kimś zerwać relacje, wiecie, skończyć relacje, że to jest bardziej skomplikowane, więc po co ja mam o tym mówić? I moja terapeutka powiedziała mi, że czasami może na jakieś takie frustracje, konflikty, niezgody, czasami nie ma rozwiązania i to jest okej, ale to nie sprawia, że ja powinnam, wiecie, tłumić swoją jakąś frustrację czy złość na sytuację w sobie, ponieważ to nie jest złość na tą osobę, nie obwiniam kogoś moimi uczuciami, że jestem zła, bo ta osoba, tylko po prostu jestem zła na tą sytuację, na tą taką, wiecie, wspólną przestrzeń. To nie jest obwinianie kogoś za swoje uczucia, że ja się tak czuję, bo ja nie mogę sobie poradzić, albo ja się tak czuję, bo ta osoba tak robi, tylko jeżeli chodzi o uczucia, powrót do lekcji o uczuciach i emocjach, uczucia po prostu się pojawiają i to nie jest wina niczyja, że one się pojawiają. One po prostu się pojawiają. I to dało mi takiego większego luzu i ja też zawsze boję się, że jeżeli powiem o swojej frustracji czy o swojej złości, to osoba zacznie martwić się o mnie. Mówi, że ja nie chcę, żeby to wpływało na ciebie, na twoje samopoczucie, przepraszam. A jakby tu nie o to chodzi, bo to nie musi być, wiecie, czyjaś wina, jeżeli ktoś się jakoś czuje. To, że to nie jest wina tej osoby, że ja się tak czuję. Ja się po prostu tak czuję i nic nie mogę za to. Popchnęło mnie to, żeby przełamać ten taki swój schemat tłumienia tej agresji, złości na coś i powiedzieć o tym. Po prostu wydobyć to z siebie, żeby ta osoba po prostu wiedziała, że tak jest. I teraz na przykład też wiem, że jeżeli się zezłoszczę na kogoś, to ja nie muszę iść do tej osoby i powiedzieć, że to mnie zezłościło, chociaż uważam, że to jest bardzo dobre, ale po prostu, żeby właśnie nie obwiniać kogoś, że się, wiecie, złościsz i łączysz od razu to z tą osobą. Można tą złość przegadać samą ze sobą, można przegadać z inną osobą, można po prostu usiąść w ciszy i powiedzieć, jestem zła na tą sytuację, wkurza mnie to, po prostu wkurza mnie to, wyprowadza mnie to z równowagi, bo się to ciągnie, jestem zła i tyle. I
i po prostu przeżyć sobie tą złość, ale nie musi być żadnego rozwiązania. Odczuwasz złość i idziesz dalej. Najważniejsze jest właśnie takie nietłumienie swoich uczuć i emocji. Teraz udało mi się pierwszy raz skonfrontować, bo jednak jak nad czymś pracuję, jestem taka uważna, to jak później pojawiają się jakieś sytuacje, to jestem właśnie bardziej uważna, zauważam i mogę od razu zmieniać te swoje schematy. Więc była sytuacja, która mnie zdenerwowała i przedstawiłam to właśnie osobie, że ta sytuacja mnie denerwuje i też od razu pojawiło się, że jednak ludzie chcą ci pomóc, chcą załagodzić, że o, przepraszam cię, jakby biorą winę na siebie za czyjeś uczucia. I tak musiałam wytłumaczyć, że to nie jest twoja wina, to nie jest moja wina, że tak jest, że ja się tak czuję, po prostu to jest trudna sytuacja i przez to, że poruszyłam w ogóle ten temat i tak przegadałam go, że tak się czuję i też jak to rozumiem i jak jakby co usłyszałam na terapii, spowodowało, że przeszła mi taka złość. Gdy pojawia się podobna sytuacja, nie wraca do mnie ta frustracja, ta złość, tak czuję, że jest to przerobione w tym temacie, a po drugie poczułam, że bardziej się zbliżyłam do tej osoby. Nie ma takiego dystansu, wiecie, jak jest się na kimś złym, czy jest jakaś frustracja, gdzie tworzy taki dystans, taki resentment. A jak tak wszystko opowiedziałam, to poczułam, że właśnie ta relacja stała się taka jeszcze bliższa, że jeżeli znowu się coś pojawi, to mogę o tym powiedzieć. Mam teraz taki okres bardzo dużego rozwoju, że tak dużo rzeczy się rozwiązuje i bardzo idę do przodu i mam wrażenie, że wiecie, co parę miesięcy staje się, czy odkrywam coś nowego, ale też ostatnio rozmawiając z terapeutką, tak jakby zauważyłyśmy, że u mnie już nie jest góra, dół, góra, dół, góra, dół, tylko jest tak prosta linia do przodu, że czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale tu już nie jest takie ogromne rozchwianie, że jest super szczęście, euforia i po prostu depresyjny epizod. Tylko jest tak wszystko wyrównane, że są dołki, ale wiem, że jakby to nie jest koniec świata, że to przejdzie, potrafię sobie jakby radzić z emocjami. Coś, co jakby terapia zmieniła zupełnie moje podejście i moje takie tempo życia, że jest właśnie bardziej taki balans, a nie góra, dół, bo jak jest się takim bardzo rozchwianym, to ciężko mieć spokojne i bezpieczne, czy jakieś takie poukładane życie, poukładane. Więc tak, to było na tyle. Rozgadałam się trochę o tym, co w tym tygodniu, jakieś przemyślenia. Zobaczcie film Głęboka woda, thriller, ale polecam, jeżeli lubicie Gone Girl, a jeżeli nie, to zobaczcie też Gone Girl. Uważajcie na siebie, badajcie się, dbajcie o swoje zdrowie. Widzimy się za tydzień. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że się lepiej poczuję. Dziękuję bardzo za spędzenie ze mną czasu. Miłej niedzieli, bo oglądacie może albo słuchacie w niedzielę. I love you so much. Przesyłam buziaki. Do usłyszenia. Bye bye.